Cześć moi drodzy, witam Was w moim kolejnym vlogu. Ja mam na imię Julita i zapraszam Was do obejrzenia moich dziewiarskich postępów z ubiegłego tygodnia. Pokażę Wam, co udało mi się skończyć w ubiegłym tygodniu, nad czym aktualnie pracuję i na końcu filmu pokażę Wam moje dwa gotowe projekty. Także przygotujcie sobie coś do picia, coś do chrupania i oczywiście swoją aktualną robótkę. Jestem mega zadowolona z tego, że moja epopeja z Perfect Basic Sweater od Lana Dani dobiega końca. Zostanie mi już tylko zamknięcie oczek na ściągaczach oraz pochowanie nitek, których będę miała bardzo mało ze względu na to, że przerabiam ten sweter z włóczki na szpulach. No i po tym już tylko blokowanie dzianiny. Zobaczymy, jak ta włóczka zmieni się po blokowaniu, no bo tak jak już Wam wspominałam w poprzednich vlogach, przed praniem jest bardzo nieprzyjemna w dotyku. Kiepsko się ją przerabia, szczerze mówiąc. Gdyby nie ten dodatek nici merino z akrylem, to myślę, że to byłaby chyba udręka przerabianie tej włóczki. Mimo że to jest 100% merino, to jest bardzo kująca, ma mnóstwo takich wystających włókien. No i wiecie, ja lubię rustykalne włóczki, ale ta jest taka rustykalna, ale w taki nieprzyjemny sposób, w taki zły sposób. Przerabiając ją, mam wrażenie, że to są jakieś odpady przędzalnicze po prostu, a nie rustykalny merinos dobrej jakości. No ale cóż, zrobiłam już prawie cały sweter z tej włóczki, więc już go dokończę. Mam nadzieję, że efekt po wypraniu mnie pozytywnie zaskoczy i będę mogła się cieszyć pięknym warkoczowym swetrem zimą. To, co jeszcze mnie trochę niepokoi w tej włóczce, to jej zapach. Liczę się z tym, że to jest zapach oleju przędzalniczego, ale no, z doświadczenia wiem, że czasami ciężko się jest go pozbyć i no, liczę na to, że on też zniknie po praniu. Także zobaczymy. Zaraz pokażę Wam, jak sweter wygląda przed blokowaniem i widzimy się w następnej części filmu.
Ok, sweter wyprany i przypięty. Nie nagrywałam już Wam procesu prania, ale woda z pierwszego prania była brązowa, woda z drugiego prania była niebieska. No, pachniała nieprzyjemnie, ale zobaczymy, jak wyschnie. Mam nadzieję, że będzie pachnący i piękny. W ostatnim vlogu pokazywałam Wam zakupy od Kokonków i były tam m.in. dwie szpulki ich Merino Single Pure w kolorze Navy. Kupiłam je z myślą o tym, żeby połączyć je z włóczką z tej sukienki. Jest to len z poliestrem. Sukienkę tą zrobiłam na maszynie dziewiarskiej kilka lat temu i to był taki jeden z moich pierwszych projektów, na którym uczyłam się różnych technik. No i sukienka ta ma wiele mankamentów takich technicznych, ale też mieszanka tego lnu z poliestrem okazała się bardzo kosić w gotowej dzianinie. Przez to jest to już nie do uratowania moim zdaniem. W takim dużym projekcie ta włóczka i używana w pojedynkę nie sprawdzi się, więc sukienka jest do prucia. Wymyśliłam sobie takie melanżowe połączenie granatowego z beżowym i chciałam podmieszać do tego lnu nić tego merino z poliestrem i wykonać super basic tee, ale ostatecznie zdecydowałam się na darmowy wzór Slaughter Tee i na użycie merino w granatowym kolorze od Kokonków. Wracając do skarpetek z włóczki Rico Design Socks Linen Tweed, to jak widzicie nie udało mi się ich skończyć na urlopie.
To już chyba u mnie standard, że zabieram kilka robótek i albo nie kończę nic, albo nawet nad niczym nie pracuję, bo mam tyle zajęć i nie biorę drutów praktycznie wcale do ręki. No ale nie, w te wakacje udało mi się trochę podziergać u rodziców. No nie skończyłam tych skarpet, ale pracowałam też nad opaską do włosów, o której wspominam w poprzednim vlogu. No i nad kamizelką dla mojej mamy, którą rozpoczęłam z myślą o tym, żeby ona sobie kontynuowała pracę nad nią. I to jest Pelika West z projektu Rosa Pomar. Być może jak pojadę do rodziców następnym razem, to pokażę Wam postępy, chociaż nie wiem, czy moja mama latem zdecyduje się wziąć druty do rąk, bo ma wiele innych ciekawszych i pilniejszych zajęć na tą chwilę w ogrodzie i koło domu. Także zobaczymy. Chciałabym Wam również serdecznie podziękować za to, że oglądacie moje filmy, że zostawiacie pod nimi komentarze i lajki. Jestem za to bardzo wdzięczna. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie. No i oczywiście do pozostawienia lajka i choćby najmniejszego, najprostszego komentarza pod moim filmem. To bardzo pomoże mi w rozwijaniu mojego kanału. I zachęcam Was również do obejrzenia moich innych vlogów oraz tutoriali na super prostą chustkę ściegiem francuskim oraz letnią ażurową czapkę na szydełku. Linki do moich tutoriali znajdziecie w opisie do tego filmu. W opisie również znajdziecie wszystkie linki do wzorów oraz materiałów użytych przeze mnie w tym filmie.
Skarpetki już wyschły, czas zdjąć je z blokerów. Oczka ładnie się wyrównały. Włóczka jest dosyć cienka i sucha w dotyku, ale ja lubię taki efekt. Myślę, że zwolennicy takich połyskujących merynosów Superwash nie będą do końca zadowoleni z efektu, jaki daje ta włóczka, ale ci, którzy tak jak ja lubią rustykalne włóczki, to zdecydowanie ona przypadnie im do gustu. Jest lekki włosek, skarpetki są mega lekkie i takie przewiewne, suche w dotyku, tak jak już wspomniałam, i myślę, że super sprawdzą mi się zimą w mieszkaniu w bloku. Jeden gotowy projekt mamy już za sobą. Pokażę Wam więc to, nad czym aktualnie pracuję, co narzuciłam sobie na druty, a jest to Slaughter Tea z darmowego wzoru na Ravelli i przerabiam go z włóczki z tej sprutej sukienki oraz merino od kokonków. To jest ten merynosek od kokonków, a tu jest ten len z poliestrem, który zakupiłam, z tego co pamiętam, 2 albo 3 lata temu na takiej stronie Knit Solution.
gdzie możecie dostać włóczki na szpulach. Tak prezentuje się dzianina. W zasadzie karczek już mam skończony. Zostało mi jeszcze chyba z 10 okrążeń z dodawaniem oczek na reglan i rękawy. Dzianina jest dosyć mięsista i ciekawa jestem, jak będzie prezentowała się po praniu. Na razie jest mi trudno stwierdzić, ale jest też przyjemna w dotyku, nie jest sztywna, nie stoi dęba, więc myślę, że na t-shirt ta włóczka będzie jak najbardziej ok. Na koniec dzisiejszego filmu prezentuję Wam gwiazdę dzisiejszego odcinka. Perfect Basic Sweater od Lana Dani jest już praktycznie gotowy. Została mi tylko jedna nitka do schowania na wykończeniu dekoltu, bo cały czas nie jestem pewna, czy zostawić takie wykończenie, czy jednak je przerobić. No ale to okaże się z czasem. Myślę, że na chwilę obecną schowam tą nitkę i ewentualnie w przyszłości przerobię. A teraz zobaczcie, jak sweter wygląda już na mnie. Od razu mówię, że nie osiągnęłam takiego efektu, jaki zamierzałam. Myślałam, że sweter zdecydowanie zwiększy swoją objętość i będzie jeszcze bardziej oversize'owy. Mimo to jestem mega zadowolona, jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba, mimo tego, że odbiegł od moich oczekiwań. Napiszcie, czy Wy też tak czasami macie, że oczekujecie jednego, dostajecie drugie, ale to drugie wcale nie jest gorsze od Waszych oczekiwań, jest zupełnie inne, ale też jest super, jest satysfakcjonujące. Napiszcie mi też w komentarzu, jak Wam się podoba mój sweter, moja wersja tego swetra i czy macie jakieś sposoby na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu z dzianiny. Ja swój sweter prałam w perwolu do odzieży wełnianej i niestety połączenie zapachu perwolu i tego nieprzyjemnego zapachu wełny, o którym Wam wspominałam w czasie przerabiania tego swetra i pachnie jeszcze gorzej niż przed praniem. Koniecznie muszę się pozbyć tego zapachu, bo nie wyobrażam sobie noszenia tego swetra w takim stanie. Także dajcie znać, czy macie na to jakieś sposoby. I dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu do końca i zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia. Pa, pa!